Rozgrywka. Podstawowy element każdej gry wideo, również Geometry Dash. Jednak z czasem jej wygląd i postrzeganie przez graczy GD uległa drastycznym zmianom. Dlatego teraz chciałbym przedstawić Wam z mojego punktu widzenia, czym jest oraz na czym polega rozgrywka w Geometry Dash. Zapraszam do oglądania. No to zacznijmy od początku. Z rozgrywki składa się każda czynność, którą gracz musi wykonać, aby przejść poziom o trudności od Easy do Demona. Każda czynność jest wykonywana za pomocą skoku, jedynej akcji, którą gracz może bezpośrednio kontrolować w dowolnym momencie. Skok jest przypisany do 3 klawiszy na komputerze: spacji, strzałki w górę oraz lewego przycisku myszy, zwanego również w skrócie M1. Natomiast na urządzeniach mobilnych steruje się bezpośrednio przez touchscreena. No, ale w zasadzie czym możemy sterować? Z podstawowych trybów gry wyróżniamy m.in. kostka, tryb gry naziemny wykonujący skoki po stałej paraboli. Kulka, również naziemny tryb gry, który zmienia swoją grawitację po wykonaniu skoku. UFO, czyli przeniesienie mechaniki kostki w powietrze. Strzałka, tryb gry, który porusza się wyłącznie po skosie, jednak kąt lotu zależy od rozmiaru samej strzałki. Robot, kolejny naziemny tryb gry. Wykonuje on skok po stałej prostej aż do momentu rozpoczęcia swobodnego spadku. I ostatni. Pająk, naziemny tryb gry, który zmienia swoją grawitację po skoku, jednak robi to w formie zbliżonej do teleportacji. Ale nie powiedziałeś chyba o jeszcze jednym trybie, co nie? O czym ty mówisz? No bo został jeszcze ten tryb. A no tak. Ten tryb. To coś. To skurwiałe coś. Ilekroć patrzę na to, mam ochotę. No dobra. A teraz na serio. Statek. Powietrzny tryb gry, który nabiera wysokości w miarę przytrzymywania klawisza od skoku. Ja pier... Wszystkie tryby gry wykorzystują skok na różny sposób. Jednak są dwa tryby, które używają skoku nie tylko do wykonania akcji, ale także do jej regulacji. Są to kostka i robot. Ostatnimi czasy łatwo zaobserwować, że ludzie nie mają pojęcia, iż przytrzymanie klawiszu skoku zmusza kostkę do wykonania serii skoków od stałej powierzchni. I'm gonna end the stream or something. Yeah, after this level, I'm ending the stream. Once you get to know this level's layout, it's pretty easy. Guys, yeah, if you haven't subscribed, make sure to do that because that'll help me a lot. I'm trying to reach 50 subscribers. I'm gonna reach 50 subscribers before this week ends. Wait, is it Monday or Friday? Oh, that's hard. Natomiast wysokość skoku robota, która jest regulowana również przez tę samą czynność, jest wszystkim bardzo dobrze znana. Aczkolwiek taki plus nie obszedł się bez minusa, bowiem kostka i robot to jedyne tryby, które mogą się przemieszczać tylko i wyłącznie po stałej powierzchni centralnie pod nimi. Każdy stały obiekt, w który uderzą od spodu, prowadzi do śmierci, a w rezultacie do powtórzenia całego poziomu. Wszystko, co Wam wcześniej przedstawiłem, jest oczywistą wiedzą podstawową. Lecz jak wygląda jej zastosowanie w praktyce? Dzięki pewnej rozpoznawalnej osobie, której niku nie będę wymawiał, wśród społeczności Geometry Dash rozprzestrzenił się chory trend na layouty i niedokończone poziomy. Jednak większość tych poziomów grzeszy niesamowicie słabym wykonaniem. Przykładem jest zaprezentowany obecnie materiał.
Częstym problemem jest brak świadomości o podstawowym ustawieniu bloków, które gwarantowałyby stabilność postępu podczas gry, natomiast duże poświęcenie uwagi na gimiki, które niszczą całość jeszcze dobitniej. Z racji tej przedstawiam 4 najbardziej podstawowe ustawienia, które gwarantują 100% szansę na powodzenie skoku i spadku. Po wykonaniu pierwszego udanego skoku, przytrzymanie klawisza odskoku gwarantuje postęp do momentu zaprzestania akcji. Pierwszy z nich jest na jednopiętrowy skok do góry. Jest to odstęp bloków od siebie w odległości 4 klatek wzdłuż oraz 1 klatkę wzwyż. Drugi jest na dwupiętrowy skok do góry. Bloki muszą być umieszczone w następujących odległościach: 3 klatki wzdłuż oraz 2 wzwyż. Trzecie ustawienie dotyczy spadku o 1 stopień w dół. Ustawienie wygląda następująco: 3 klatki wzdłuż i 1 klatka w dół. Ostatnie ułożenie jest dla zeskoku o 1 stopień w dół. Umieszczenie bloków w odległości od siebie wynosi 5 klatek wzdłuż oraz 1 klatkę w dół. Skakanie w górę i w dół to z reguły łatwizna do skonstruowania. A co ze skokami na równej powierzchni? Tutaj bowiem sprawa się nieco komplikuje, ponieważ aby wytworzyć schematyczne ustawienie bloków dla serii skoków, należy manewrować blokami pomiędzy klatkami. A oto przykład numer 1. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to wyskoczyć z punktu A na pustą powierzchnię. Następnie wskazujemy punkt lądowania i umieszczamy blok centralnie pod strzałką. Czas na ponowny test i powtórkę kroku pierwszego. Jak widać, schematyczność bloków znalazła swoje miejsce pomiędzy klatkami. Pojawić się może pytanie: no ale dobra, skoki przez dziurwy mam, a co z kolcami? Odmierzenie odległości pomiędzy kolcami robi się w bardzo podobny sposób, tylko naszą uwagę powinniśmy skupić na górze zamiast na dole. Ile razy się spotkaliście, aby ktoś rozstawiał sobie losowo trójeczki po całej mapie? Otóż cała sztuczka polega na tym, aby rozpocząć od skoków na pustą przestrzeń, aby narysować ich trajektorię. Gdy mamy już zamierzoną trasę, możemy rozstawić formację 3 kolców. Następnie ustawiamy naszą przeszkodę tak, aby kolce na obydwu końcach były styczne z trajektorią skoku. Przeszkodę należy potem skopiować i dopasować do pozostałych trajektorii w ten sam sposób. I nareszcie ułożenie kolców z powrotem na ziemię. Efekt? Oczywiście na mniejszą ilość kolców ta metoda jest również skuteczna. Jest jeszcze coś, o czym zapomniałem napomnieć wcześniej, a o czym twórcy zapominają podczas pracy. W dobie 999 kolorów łatwo jest się zatracić w swojej wizji świetnie wyglądającego arcydzieła i zapomnieć, że ludzie mają w ów arcydzieło zagrać, aby móc je jednocześnie podziwiać. Bądźmy ze sobą szczerzy. Jak często spotykaliście się z poziomami, które kamuflowały zabójcze obiekty w designie oraz chowały orby w ręcznie robionych teksturach? Wracając do tematu, ekspozycję dzielimy głównie na 2 rodzaje: na kolorystyczną i geometryczną. Ekspozycja kolorystyczna polega na grze barw. Dzięki zastosowaniu często gryzących się ze sobą kolorów, twórca mapy wskazuje ważne i kluczowe elementy rozgrywki. W przypadku trzymania całości w jednokolorystycznym wydźwięku, ekspozycja znajduje swoje miejsce w postaci podświetlenia, najczęściej przeźroczystą dekoracją. Z kolei ekspozycja geometryczna polega na prowadzeniu przy pomocy kształtów i konturów. Biorąc przykład z mojego turboprofesjonalnego obrazka, jestem przekonany, że duża część osób jest w stanie określić, która część konstrukcji Was zabije, a która zostawi bez szwanku. W większości. Ekspozycja kluczowych części jest ważna w każdym poziomie. Jednak efekty mają w tej sprawie odmienne zdanie. Co to kurwa jest?
Podstawa jest bardzo łatwa i przyjemna do budowy, ale nie starczy na dłuższą metę. Dlatego w ręce graczy GD zostały oddane rozmaite ulepszacze takie jak wyrzutnie, orby, triggery, znajdźki, rozmaite portale i parę innych rzeczy, których nie chce mi się wymieniać. A zmajstrować z nich można wiele ciekawych rzeczy. Od wersji 1.7 Geometry Dash przedstawiło graczom opcję do zmiany prędkości przewijania się poziomu w kilku wariantach. Wyróżniamy w nich prędkości podwójną, potrójną, standardową i spowolnienie. I dopierdolone gówno! Zmiana prędkości po nastąpieniu modyfikuje nam wszystko. Zmienia prędkość poziomu, przestawia podstawowe ułożenia bloków, bezpośrednio oddziaływuje na kontrolę statku, czy nawet wpływa na czas i długość działania triggerów. Zmiany prędkości są nadzwyczaj proste w użyciu, jednakże ich nieregularne położenie może negatywnie wpłynąć na Wasze zamiary synchronizacji rozgrywki z muzyką. Dzieje się tak, ponieważ playtest muzyki modyfikuje prędkość w niezmiennym momencie, podczas gdy gracz może zahaczyć o zmianę prędkości w całkowicie innych warunkach, których playtest nie przewiduje. Zmiana rozmiaru jest pozornie nieistotnym dodatkiem, ale jednak nadal coś wprowadza. Od rozmiaru ikonki zależy hitbox oraz mobilność. Dla przykładu weźmy kostkę. Będąc mniejszego rozmiaru, kostka jest w stanie wcisnąć się w o wiele ciaśniejsze miejsca oraz wykonać sprawniej większą ilość skoków w krótkim odstępie czasowym. Przypłaca to utratą na wysokości i odległości skoku. Każdy tryb gry czerpie korzyści i cierpi przywady wynikające ze zmniejszenia rozmiaru. Przykład A. Dual to gimmick, który rzuca graczowi dodatkową ikonkę do kontroli. Dopóki nie ma włączonego trybu dla dwóch graczy, obie ikonki będą reagować na wykonywaną akcję w tym samym momencie. Każda ikonka, która ma swój odpowiednik w dualach, zachowuje swoje podstawowe mechaniki. Jednakże dochodzi do tego parę dodatkowych reguł. Reguła symetrii grawitacji zmusza dodatkową ikonkę do zmiany swojej grawitacji tak, aby była przeciwna do ikonki oryginalnej. Zasada działa tylko i wyłącznie na dualach z dwoma identycznymi trybami gry po przejściu przez portal grawitacyjny. Istnieje pewien detal odnośnie latających trybów gry, który dual wprowadza. Polega on na zmniejszeniu się czasu, który UFO i statek potrzebują na zetknięcie się ze stałą powierzchnią. W efekcie statek wydaje się być cięższy do podbicia w górę, a UFO wykonuje wyskoki o krótszej paraboli. Ja też nie wiem, co się tu odpierdoliło. Ale mogę się flexować na 17 i to mi wystarczy. Założę się, że nie jeden twórca map w GD próbował położyć obie ikonki na tej samej powierzchni, a gra mu odpowiedziała: jeżeli ktoś chce położyć obie ikonki na jednej powierzchni, musi im dać dwa różne tryby gry. Wyjątkiem jest strzałka, którą można obejść metodycznie. Dual jest inicjowany na dwa sposoby. Od początku gry w opcjach zaawansowanych oraz przez portal. Różnica między tymi dwoma sposobami objawia się w działaniu kamery. Dual zapoczątkowany przez portal wyznacza miejsce statyczne dla kamery, której nie zmieni żadna zmiana trybu gry, dopóki sam dual nie zostanie zakończony. Z kolei dual od początku poziomu nie ma wpisanej domyślnej pozycji dla kamery. Mimo iż przestrzeń dla ikonek jest ograniczona, to sama kamera będzie wędrować po mapie zgodnie z wyznaczonymi granicami przez portal, który zmienił tryb gry dowolnej ikonki. Ach, ruchome obiektywy moje. Ten tylko się dowie, jak skurwiałe jesteście, kto grał w generiki przez dłużej niż 2 minuty. Fenomen poziomów przesiąkniętych ruchem jak gąbka wodą wziął się nie wiem skąd
Nie wiem od kogo. I coś mi podpowiada, że nie chcę poznać odpowiedzi na tamte dwa pytania. A teraz o samych gwiazdach tego aktu. Pojedynczy trigger ruchu służy do przesuwania obiektów po prostej linii. Jego zastosowanie jest banalne. Oto interfejs triggera ruchu. Udostępniono nam 4 wartości, które możemy zmieniać w zakresie gry. Wartość move X przesuwa obiekty w poziomie. Wartość move Y przesuwa obiekty w pionie. Zablokowanie obiektu w osi gracza zmusi go do podążania po wybranej osi z prędkością, z którą porusza się gracz. Move time to odstęp czasu w sekundach, w którym ruch się odbywa. Easing zmienia animację początku i końca ruchu, a Target Group ID podłącza trigger i wcześniejsze wartości do pożądanego obiektu. Oto kilka prostych przykładów zastosowania ruchu w praktyce. Z rotacją sprawa ma się podobnie. Jak widać, interfejs jest bardzo podobny do tego od ruchu linearnego, jednak parę funkcji ulega zmianom. Times 360 to ilość pełnych obrotów wokół własnej osi. Degrees to kąt odchylenia, jaki ma nastąpić, a Center Group ID wyznacza oś, wokół której ma nastąpić obrót obiektów przypisanych do Target Group ID. Teraz, gdy poznaliście najważniejszą rzecz z edytora, pokażę wam, co zrobić, żeby na 100% wasz poziom dostał faturet. Kolektywy mają wbudowane 3 funkcje. Pierwsza z nich działa jak swego rodzaju zapalnik. Po zebraniu kolektywu dochodzi do natychmiastowej reakcji w postaci aktywacji triggerów i przywołania obiektów lub odwrotnie. Druga z nich ma postać warunkową. Jeżeli zbierzemy ilość kolektywów podyktowaną przez trigger count, wykona on przypisaną mu instrukcję. A trzecią funkcję wymyśliłem sobie sam. No bo jak inaczej nakłonić gracza do podążania twoją ścieżką, jeśli nie zmusić go do zapierdalania za monetami? Nie będę robił wywodów odnośnie tego, jak działają triggery do zliczania kolektywów. Po prostu wam to pokażę. Ponieważ jest mi to temat dość bliski, chciałbym zrezygnować ze śmieszkowania i montażu, aby skupić się w całości na narracji. Synchronizacja rozgrywki z muzyką jest tematem rzeką. Z dekoracjami łączy ją jedna wspólna rzecz. To, że zawsze znajdzie się bęcwał, który stwierdzi, że gdzieś rozgrywka się nie synkuje. Tylko jak wygląda ów synchronizacja? Kiedy się muzyka synchronizuje z rozgrywką? Ja, jako perfekcjonista, wyrobiłem sobie sposób synchronizacji poprzez wymuszenie wykonania akcji w momencie zagrania nuty przez wybrany przeze mnie instrument bądź beat. Moim pierwszym poziomem, w którym poważnie potraktowałem synchronizację z muzyką, był Styx. Przyjął się na tyle dobrze, że postanowiłem kontynuować formułę synchronizacji, na jakiej się opieram do dziś. Ale mój kochany i stary Styx w porównaniu z wieloma świeżymi wytworami klasy pro twórców mających 10 godzin w grze nauczył mnie bardzo ważnej rzeczy. Jako iż Geometry Dash w opisie posiada wzmiankę, że jest grą rytmiczną, harmonia rozgrywki z muzyką wydaje się być naturalna. Oczywiście jest to prawda, ale ludzie nadinterpretują to do błędnego stwierdzenia, które zamierzam teraz skorygować. Synchronizacja jest dodatkiem, a nie podstawą. Synchronizacja nie definiuje jakość rozgrywki, tylko ma szansę ją ulepszyć. I co najważniejsze,
Synchronizacja nie usprawiedliwia biedną jakość poziomu przesiąkniętego dziurami, jak ściana po spotkaniu z obrotową. Wnioskując z tego, co powiedziałem wcześniej, to istnieją dobre poziomy z niesynchronizowaną rozgrywką do muzyki. Po prostu wyczucie takiego poziomu będzie troszkę trudniejsze. To jest dramat, kurwa. Inaczej się tego nie da ująć. Timingi to najbardziej obskurny gimmick, jaki można dodać do poziomu. Chyba jestem zmuszony, aby przypomnieć, który tryb gry króluje na samym dnie w kategorii mój ulubiony. Otóż timingi jest to dosłowne przeniesienie tego samego trybu gry na każdy inny. A co w tym najbardziej ironicznego? Ludzie zaczynają to lubić i pochwalać. Sprecyzuję, co mnie frustruje w timingach. Wkurwia mnie to, że zmieniają rozgrywkę w niestabilną i śmierdzącą kupę łajna. Śpieszę z przykładem. Daję ci 5 sekund, abyś rozwikłał, co tutaj jest nie tak. Jak pewnie zdążyłeś się domyśleć, każdy z tych orbów zawiera gimmick timingu. I właśnie w tym leży problem. Jeżeli wykonasz pokazaną sekwencję o klatkę inaczej niż na zdjęciu, jesteś skazany na powtórzenie całego poziomu od nowa. Timingi mają to do siebie, że nie gwarantują stałej pozycji, z której się wybijasz. Jeżeli po timingu jest resetowana pozycja, np. przez platformę, to jest jeszcze ok. Ale jak przechodzisz z jednego pozycyjnego RNG do drugiego, z drugiego do trzeciego i tak dalej, to czego ty się spodziewasz? Z każdym kolejnym skokiem masz coraz mniejszą szansę na powodzenie. Aczkolwiek byłbym głupcem, gdybym twierdził, że timingi są w całości złe. Bowiem mają one jedną pozytywną funkcję, którą jest zwiększenie zasięgu skoku. Często jest to rzecz rzadko brana pod uwagę podczas tworzenia łatwiejszych poziomów, a tę funkcję można wykorzystać do bardzo pożytecznych rzeczy. Skipy, bugi i wszelakie błędy, pomijalne orby, portale oraz ukryte drogi. Innymi słowy, plaga nawiedzająca sekcję Awarded od późnego 2.0. Kiedyś chciałem się dowiedzieć, z jakiej racji taka jakość jest akceptowana i czyja to wina. Dowiedziałem się, że to moja wina, bo za bardzo się tym przejmuję. Skorzystałem z rady poczciwego jegomościa, przestałem się przejmować, zacząłem wyśmiewać. Oj, srogo wyśmiewać, a jest z czego się śmiać. Jest pewna istotna różnica między skipem a ukrytą drogą. Skip pozwala na częściowe i niedługie pominięcie elementów rozgrywki, a ukryta droga prowadzi przez cały poziom do końca bez żadnych przeszkód. Najczęstszymi trybami gry, którymi wpadamy w ukryte drogi, są strzałka i statek. Statek zawdzięcza to swojej manewrowości, a strzałka małemu hitboxowi. Przejściami są potocznie nazywane wszystkie zmiany zachodzące przy użyciu portalu. Niejednokrotnie byłem świadkiem, jak twórca mapy, próbując usunąć skipa przy portalu, zamieniał go na buga podczas przejścia i pogarszał tym sytuację. A zbugować przejścia można następująco. Stawiając kolce bezpośrednio pod lub nad portalem bądź w obrzeżach jego hitboxu. Umieszczając portale na strzałce pod kątem prostym. Zostawiając portal dekoracjami bądź efektami na layersach top od 1 do 3, zmieniając tryb gry ze strzałki na inny podczas spamu samą strzałką. A skoro już o spamie wspomniałem, ze spamem Gratulacje, zostałeś wybrany.
Nie takim spamem. Miałem na myśli to, co się potocznie nazywa jitter click. I nie tylko. Spam w rozgrywce istnieje pod dwiema postaciami. Jako spam wewnątrz rozgrywki, który męczy naszą rękę wymuszając ciągłe i szybkie kliknięcia, oraz spam samą rozgrywką. Ta druga postać jest o wiele rzadziej spotykana, ale istnieje żywy przykład, który obrazuje wygląd spamu ciągle tymi samymi ustawieniami kolców i dróg. A teraz uważajcie, bo możecie się kurwa zdziwić. Ten poziom to Firewall od Hintsa. Po dłuższej inspekcji na stówę zobaczycie tę kłującą w oczy powtarzalność ułożenia kolców na prawie każdej kulce, te dobitne części ze statkiem i co najważniejsze, strzałka. To jest kurwa dramat. Największymi generatorami spamu są orby i segmenty z prostym lataniem. By się spamu pozbyć, wystarczy poprzeplatać grę na orbach z podstawową konstrukcją rozgrywki oraz mechanikami trybów gry. To naprawdę nie jest takie trudne. Diabli wiedzą czemu, ale łatanie prostych skipów zostało uznane w kręgach GD za czarną magię, którą trzeba zamknąć w ciemnych lochach bądź innej piwnicy, by broń Boże nie ujrzała światła dziennego. No, ale istnieją pojedyncze jednostki, które myślały, co zrobić, aby pozbyć się tego natrętnego i strasznie skomplikowanego problemu. Myślały, aż wymyśliły. Nie no, zajebiste jest to rozwiązanie, takie turbo nowoczesne, ale te powietrze jakieś agresywne się wydają, bo jest bardziej zabójcze niż to w Warszawie. Nie muszę chyba mówić, że takie wyjście gryzie się z ideą ekspozycji. Rzadko kiedy trafia się problem, który wymaga większego skupienia i główkowania nad rozwiązaniem. Przeważnie skip a zamierzona trasa mają tak rozbieżne drogi, że wystarczy niepożądaną drogę odciąć hazardem albo rzucić kolektyw na pożądaną trasę i bum, problem znika na pstryknięcie palca. I wszystko widać. Ja to jednak staroświecki w swoich metodach jestem. Miałem w planach wstawić ten kawałek poziomu od śmierdzącego ze 111 CP, aby się pętlił przez bitą minutę, ale dotarło do mnie, że w dysponowanie przestrzenią wchodzi nieco więcej niż niekompetentne rozstawianie platform. Jeśli zjebałeś management swoim gruntem levelowym, to powinieneś znaleźć blind jumpy, efekty zmniejszające widoczność oraz puste miejsca, które mają gwarantować postęp, a tego zwyczajnie nie robią. Niestety nie ma stuprocentowo działającej metody na ten problem. Jedyna metoda jaka istnieje to playtest. Testuj swój poziom w chuj. Zadawaj sobie pytania pokroju. Co się stanie, gdy zrobię czynność X? Czy mogę zrobić czynność Y? Czy da się wskoczyć tu lub tam? Tylko rzetelność i sumienność samego twórcy jest w stanie zapobiec temu problemowi. W tym wypadku nie bądźcie jak pedał przedstawiony na początku zagadnienia. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca naszej podróży. Smutno jest mi Was poinformować, że w trakcie produkcji doszło do okoliczności, która zniszczyła wartość merytoryczną mojego filmu do absolutnego zera. Więc na podsumowanie chciałbym napomnieć nie o jakości, a o tym, o czym gry traktują z samego założenia. Miej radochę z tego, co tworzysz. Eksperymentuj z konceptami. Kto wie, może będziesz mieć większą szansę wyciągnąć satysfakcję ze swojej pracy niż ja po skończeniu tego filmu. Ale nie liczcie na to samo z designem i dekoracjami.